Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest kolejny samolot w ramach beta testów. I teraz powiem, kurczę, ja nie wiem, czy on ma nazwę. W zasadzie to jest jako Eclipson Plank Glider i być może będzie miał on nazwę. Wygląda to cudo tak, jakieś 1,30 m rozpiętości, i spróbuję nim polecieć. Pogoda nie zachęca. Zimno, śnieg, wieje, ale jest śnieg i liczę na to, że jak coś się nie uda, to ten śnieg to zamortyzuje. A jak wyjdzie, to za chwilę się przekonamy. To ja go przygotuję i zaraz lot. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Chociaż to przy samolotach to tak chyba trochę nie do końca. Ale niech będzie. Ok, spróbujemy. Wiem, że z tamtej strony wieje. O, silnik włączony. Kurczaki, ale poszedł fajnie. Mniejszy gaz. Jeszcze. Bardzo mały akumulator założyłem, bo tu jest 600 założona. Ale celowo to zostało zrobione. Znaczy mam większe, cięższe. Dwa powody. Pierwszy. Okazało się, że mam lekkie problemy z wyważeniem przy dużym akumulatorze. Co prawda jestem w stanie to rozwiązać, zakładając kamerę, i wtedy się sprawa mi troszeczkę rozwiązuje. Bardzo fajnie lata. Dobra. Druga rzecz. Założyłem lżejszy akumulator, dlatego że jakby nawet coś się wydarzyło, to ten akumulator nie zrobi mi takiego spustoszenia w środku w kadłubie. Trymowanie trochę sterów wysokości robiłem. Zwrotna maszyna. Ale jeszcze muszę tu Okej. Pojedziemy ciupkę wyżej, troszeczkę wyżej. Co prawda to nie jest dobra pogoda, bo to trochę wieje. Wyłączony silnik. Szybowanie. Składane śmigło nie będzie dawało oporu. Przynajmniej taki plan. Dobrze jest. Ale i tak jest rozłożone. O. Nie wiem, co się wydarzyło. Lądowanie awaryjne. Nie odpalił silnik. No to ciekawe. No jest też zimno, ale lądowanie wyszło łagodnie, więc nie powinno być problemu. Także problem wyszedł, coś z elektroniką. Ale dobrze, podoba mi się. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się wydarzyło. Kurczę, śniegu trochę jest. Dobrze wylądował, zaraz. Gdzie tu mamy przyziemienie? Około metra, śliznął się, wyhamował. Nieźle. No, przysypało go śniegiem. Ale czemu silnik nie zaskoczył? To jest pytanie. Nic mu się nie stało. Zresztą ciekawe. Kontrola techniczna niczego nie wykryła. Sprawdziłem tylko jeszcze ustawienie regulatora, ale też wszystko było w porządku. Więc troszeczkę nie rozumiem, co się stało. No faktem, zimno jest, a nasze modele nie lubią niskich temperatur. Ok, to co, jeszcze raz. No dobrze, teraz po trymowaniu troszeczkę inaczej mi wystartował, ale też na małych obrotach się zabrałem, także pretensje można mieć do siebie. Dobra. Pół gazu. Ok. Pikacz pika. Czyli znak, że trzeba lądować. Taki trochę krótki ten lot. Ale to nic. Liczy się sprawdzenie
i czy wszystko w porządku. No i teraz będziemy lądować trochę bliżej. Mam nadzieję, że się nagra, ale ładnie wylądował. Mam nadzieję, że to się złapało na kamerę. O, bardzo zadowolony jestem. To co, chyba by kamerę założyć i większy akumulator. Okazało się, że to był jeden z tych pikaczy, co nie przestaje pikać, także ten akumulator nie rozładował się. Ale jak już wylądowałem, to założona została kamera jako rejestrator lotu, a jednocześnie przeciwwaga i troszeczkę większy akumulator. O ile w tamtej konfiguracji samolot ważył około 500 gram, może 520, 530, to w tej chwili około 700. No trochę przegiąłem. Zapominam, że skrzydło to należy wypuścić w miarę możliwości płasko. No ale teraz mocniej go ciągnie w dół. Ale trymów jeszcze nam nie zabrakło. Także błąd mój z wyrzuceniem o mało się nie zakończył tragedią, ale jest wszystko pod kontrolą. Okej. Fajnie, powoli lata, to trzeba przyznać. Nie widzę jakichś takich problemów. Tu były poza tym jednym związanym z wyważeniem, ale to zostanie zgłoszone. Ja przypominam tylko, że ten samolot jest w ramach beta testów. Co prawda zazwyczaj te beta testowe wypuszczam już po pojawieniu się modelu, także może się okazać, że już pewne rzeczy zostaną wzięte pod uwagę i no nie będzie tych sytuacji, o których teraz mówię. Także nie chciałbym, żeby to też wpłynęło negatywnie na ocenę modelu. Zresztą, no jak może wpłynąć, jak ten samolot, zobaczcie, jak wolniutko sobie leci. Gdzie ja przypominam, jak ktoś oglądał filmy na przykład z ME, to nie miałem dobrych doświadczeń z latającymi skrzydłami i szczerze mówiąc tak, zgłosiłem się do tego projektu, ale to były akurat dwa i wiodący był drugi, czyli Pylon Racer. Natomiast ten, jakby to powiedzieć, opcjonalnie nie żałuję, bo udało się po raz kolejny ulotnić samolot, który z kolei fajnie lata. Nie będę tutaj się silił na jakieś sportowe loty, także raczej porozmawiamy sobie, a właściwie ja porozmawiam. Jeśli ktoś ma ochotę, może jak najbardziej wysłuchać lub pooglądać po prostu lotu. Mam nadzieję też, że będzie obraz z kamery, także też uatrakcyjniają. Wiem, że te filmy z obrazem z kamerą uatrakcyjniają. Chociaż celowo nie zamontowałem tej, moim zdaniem, najmocniejszej kamery, bo w śniegu mogłoby się okazać, żebym jej nie znalazł, gdyby coś się wydarzyło. Ale nic nie zapowiada się, to też to, co najważniejsze, nic nie zapowiada się jakichś takich negatywnych rzeczy. Wszystko idzie dobrze. Już po wyciągniętych dość wnioskach z Racera, to no, troszeczkę inna kolorystyka powoduje, że ten samolot jest widoczny. Bardzo gładko lata. Bardzo. To jest coś niesamowitego. Spróbujemy tu jakiś niski przelot. Chociaż przyznaję, że przy tych pierwszych lotach to ja zawsze tak latam trochę z duszą na ramieniu. Obniżone obroty. Okej. No i co? No, latające skrzydło. Samolot w rodzaju, który nie jest moim ulubionym, a jednak latam. Jeszcze sprawdźmy, jak on skręca przy pomocy sterokierunku, bo ma ster kierunku. Dobra, skręca, ale okej. Natomiast tak widzę, że to jest samolot, który może mieć dużą rozpiętość prędkości, wcale niekoniecznie jako wolny, także to też wszystko zależy od konfiguracji samolotu. Ten napęd też taki jest, że też pozwoli mu się trochę rozpędzić. A teraz ledwo jesteśmy na 3/4 przepustnicy, otwarcia przepustnicy. Fajnie. Lot trwa 7 minut.
myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pierwszy jego lot, to wystarczy. Zrobimy jakieś podejście do lądowania. To znaczy udane oczywiście podejście do lądowania. Ale się rozpędził. Krótkie lądowanie, ale ten śnieg nam wybaczy. Znaczy, samolot wybaczy ze względu na śnieg. Chyba to byłoby bardziej właściwe określenie. No dobrze, to idę po samolot i na krótkie omówienie. No i lot, a właściwie loty, bo 3 starty i 3 lądowania zakończone. Latające skrzydło od Eclipsona. Tutaj nie chciałbym właśnie mówić, że o nazwie, bo nie jestem pewien, czy już została nadana, czy będzie jako Planck Glider. Zobaczymy. Moje odczucia bardzo pozytywne. Zresztą powiem tak, jak ja go zobaczyłem, to od razu miałem dość pozytywne odczucia, dlatego że tak, po pierwsze zwróćcie uwagę, ten kadłub nie należy do takich wąskich, natomiast tutaj ten tył się rozszerza i dopiero zwęża się przy samym ogonie. Ja to w ogóle początkowo myślałem, że skrzydła będą kończyły się w tym miejscu i to będzie takie poszerzenie, ten szeroki tył i on będzie takim elementem stabilizującym. Tak to sobie wyobrażałem, okazało się, że jak zacząłem drukować i składać, to troszeczkę inaczej to wygląda. Dobrze przemyślana konstrukcja. Faktem, że widać tutaj kontynuację pewnych dobrych rozwiązań, chociaż już tak widziałem na forach internetowych różnie to zostało określone, na przykład czy tam różnie jest odbierane, na przykład to mocowanie silnika, że wszystkie mają to samo. Ale słuchajcie, jeżeli jest coś dobrego, co dobrze działa, to stara zasada mówi: nie grzeb. I jeżeli to rozwiązanie dobrze działa, jeżeli jest dobrze wydrukowane, bo ja widziałem już też na forach takie wątki, których ktoś określił, czy tam stwierdził, że to jest nie jest wystarczająco sztywne. No to zobaczcie, no to tutaj nic się nie rusza. To wszystko to jest jak skała. Jak skała. Nie ma żadnego problemu tutaj z utrzymaniem sztywności tego elementu mocowania silnika. Także jak dobrze jest wydrukowane, nie ma szans, żeby tutaj jakieś były problemy. Co do tutaj powierzchni sterowych, duże są i właśnie się zastanawiałem nad wychyleniami. Jak wrócę do domu, pomierzę, to dam w opisie filmu. Myślę, że będzie to pomocne. To na taki spokojny lub średnio spokojny lot to pierwsze i drugie położenie. Ja używam 3 położeń, także pierwsze, drugie położenie dzisiaj było u mnie używane i to wystarczy do normalnego latania. Samolot ma ster kierunku, co przy latających skrzydłach często się nie zdarza. Jeżeli chodzi o wyposażenie, 2212 1400 kV silniczek ze śmigłem składanym, takie miałem 9x6. No wiem, mogłoby być mniejsze, niekoniecznie 9, jeszcze nie zamówiłem, może przy następnej okazji. System FR Sky, regulator 50 amperowy, no on mi się dobrze sprawdza, przede wszystkim jest mały i lekki, ma wysoką tą wytrzymałość, więc bardzo chętnie też ich używam. Natomiast coś tutaj się nie zgrało pomiędzy regulator z silnikiem. Musiałbym w domu sprawdzić na komputerze ustawienia, bo to jest z tego co kojarzę, chociaż nie próbowałem jeszcze tego robić, ale programowany komputer za pomocą komputera i aplikacji, bo po wyłączeniu silnika, jak silnik się kręcił, nie chciał wznawiać pracy. Także ale to nie wpływa tutaj na ocenę samego płatowca, a raczej tutaj mojej wybranej przeze mnie konfiguracji. Co ciekawe, nie spotkałem się tutaj z problemami z tym regulatorem. Nie wiem, na razie bez komentarza. I tutaj tak, mocowanie do kamery, która stanowiła przeciwwagę, jak tutaj zostało zamontowany akumulator 1800 mAh 3S. Od spodu, tutaj też ciekawostka, fajna rzecz, która w tych warunkach pogodowych sprawdziła się, widziałem to po śladach. Osłony, tutaj wyjść, serw nie wchodzi tutaj nam, nie dość, że poprawia nam się tutaj przepływ powietrza, a właściwie nie jest zakłócony przez te elementy serwa, to jeszcze przy lądowaniu na śniegu, czyli tak jak dzisiaj,
nie wchodzi nic do środka. Owszem, tutaj się, to tak jak widzę, tu się zatrzymało z przodu na śrubce, tutaj z tyłu też na śrubce, natomiast jest to zabezpieczone. I to jest fajna rzecz. Żeby ułatwić start, tu mamy chwyt, może nie za duży, ale wystarczający. Ja to też malutkich paluszków nie mam, ale poradziłem sobie bez żadnego problemu. Punkty CG jak najbardziej, według nich dzisiaj był samolot ustawiony i żadnych problemów z tym nie było. Czyli zgodnie z zasadą, jak coś działa, jest wszystko dobrze, to nie grzebiemy. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze loty z tym samolotem. Jeżeli macie jakieś pytania, spostrzeżenia, piszcie w komentarzach. Dziękuję i do następnego filmu. Cześć!